of the country, from door to door, preaching. Be Krishna conscious. Be a devotee of Lord Krishna. Don't spoil your life in simply fulfilling your animal propensity. Human life is meant for self-realization or Krishna consciousness. These are the preachings of a sadhu. He is not satisfied with his own liberation. He always thinks about others. He is the most compassionate personality towards all the fallen souls. One of his qualifications, therefore, is karunaka, great mercy to the fallen souls. While engaged in preaching work, he has to meet with so many opposing elements. And therefore, the sadhu or devotee of the Lord has to be very tolerant. Someone may ill-treat him because the conditioned souls are prepared to receive, are not prepared to receive the transcendental knowledge of devotional service. They do not like it. That is their disease. The sadhu has the thankless task of impressing upon them the importance of devotional service. Sometimes devotees are personally attacked with violence. Lord Jesus Christ was crucified. Haridas Thakur was caned in 22 marketplaces. And Lord Chaitanya's principal assistant, Nityananda, was violently attacked by Jagai and Madhai. But still, they were tolerant because their mission was to deliver the fallen souls. Go ahead. Objaśnienie. Sadhu, zgodnie z powyższym opisem, jest bhaktą Pana. Jego troską jest więc przekazanie ludziom wiedzy o służbie oddania Panu. To właśnie jest jego miłosierdziem. Bhakta wie, że bez służby oddania dla Pana ludzkie życie jest zmarnowane. Podróżuje więc po całym kraju, od drzwi do drzwi, nauczając: bądźcie świadomi Kryszny, bądźcie bhaktami Pana Kryszny. Nie marnujcie życia na zaspokajanie jedynie swych zwierzęcych skłonności. Celem ludzkiego życia jest samorealizacja, czyli świadomość Kryszny. Tak właśnie naucza sadhu. Nie zadawala się on jedynie swym własnym wyzwoleniem, zawsze myśli o innych. Sadhu jest osobą posiadającą największe współczucie dla wszystkich upadłych dusz. Jedną z jego cech jest więc karunika, wielkie miłosierdzie dla upadłych dusz. Ze względu na to, że podczas nauczania sadhu, bhakta Pana, napotyka wiele przeciwności, musi on być bardzo tolerancyjny. Ponieważ dusze uwarunkowane nie są przygotowane do przyjęcia transcendentalnej wiedzy o służbie oddania, czasem może spotkać się ze złym przyjęciem. Dusze uwarunkowane nie lubią tej wiedzy, na tym polega ich choroba. Sadhu ma niewdzięczne zadanie uświadamiania im roli służby oddania. Bywa tak, że bhaktowie są ofiarami fizycznego ataku. Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany, a Haridasa Thakura biczowano na 22 placach targowych, a główny towarzysz Pana Chaitani, Nityananda, został zaatakowany przez braci Jagai i Madhai. Mimo to wszyscy oni byli tolerancyjni, gdyż ich misją było uratowanie upadłych dusz. So, devotee is tolerant, but some things he doesn't tolerate. Więc wielbiciel jest tolerancyjny, ale pewnych rzeczy nie toleruje. If one speaks ill of the Lord or his devotee, then he can't tolerate that. He has to defeat that person or leave the place immediately. Gdy ktoś mówi źle o Panu albo o jego wielbicielu, to wielbiciel tego nie toleruje. On musi albo pokonać tą osobę, albo opuścić to miejsce. He is merciful because he is the well-wisher of all living entities. He is not only a well-wisher of human society, but a well-wisher of animal society as well. It is said here, Sarva Dehinam, which indicates all living entities who have accepted material bodies. Not only does the human being have a material body, but other living entities such as cats and dogs also have material bodies. The devotee of the Lord is merciful to everyone, the cats, the dogs, trees, etc. He treats all living entities in such a way that they can ultimately get salvation from this material entanglement. Shivananda Sain, one of the disciples of Lord Chaitanya, gave liberation to a dog by treating the dog transcendentally. There are many instances where a dog got salvation by association with a sadhu, because a sadhu engages in the highest philanthropic activities for the benediction of all living entities. Yet although a sadhu is not inimical towards anyone, the world is so ungrateful that even a sadhu has many enemies.
Mimo to wszyscy oni byli tolerancyjni, gdyż ich misją było uratowanie upadłych dusz. Jedną z kwalifikacji sadu jest wielka tolerancja i miłosierdzie dla wszystkich żywych istot. Jest miłosierny, ponieważ jest przyjacielem wszystkich żywych istot. Sadu jest przyjacielem zarówno ludzi, jak i zwierząt. Wynika to z użytego w tym wersecie zwrotu sarvadehinam, wskazującego na wszystkie żywe istoty, które przyjęły materialne ciała. Ciała materialne mają nie tylko ludzie, ale i inne istoty, tak jak na przykład psy lub koty. Bhakta Pana jest miłosierny dla wszystkich kotów, psów, drzew itd. Traktuje on wszystkie żywe istoty w taki sposób, aby mogły ostatecznie osiągnąć wyzwolenie z tej materialnej niewoli. Shivananda Sena, jeden z uczniów Pana Chaitani, obdarzył wyzwoleniem psa, gdyż obchodził się z nim w sposób transcendentalny. Jest wiele przykładów na to, że psy osiągnęły wyzwolenie dzięki kontaktowi z sadu. Jako że sadu zajmuje się najwyższym filantropijnym działaniem, mającym na celu dobro wszystkich żywych istot, jednak mimo iż sadu nie jest wrogi w stosunku do nikogo, świat jest tak niewdzięczny, że nawet sadu mają wielu wrogów. What is the difference between an enemy and a friend? It is a difference in behavior. A sadhu behaves with all conditioned souls for their ultimate relief from material entanglement. Therefore, no one can be more friendly than a sadhu in relieving a conditioned soul. A sadhu is calm, and he is quietly and peacefully following the principles of scripture. A sadhu means one who follows the principles of scriptures and at the same time is a devotee of the Lord. One who actually follows the principles of scriptures must be a devotee of God, because all the Shastras instruct us to obey the order of the personality of Godhead. Sadhu therefore means a follower of the scriptural injunctions and a devotee of the Lord. All these characteristics are prominent in a devotee. A devotee develops all the good qualities of the demigod, whereas a non-devotee, even though academically qualified, has no actual good qualifications or good characteristics, according to the standard of transcendental realization. Na czym polega różnica między przyjacielem a wrogiem? Jest to różnica w zachowaniu. Sadhu odnosi się do wszystkich uwarunkowanych dusz w taki sposób, aby ostatecznie mogły one uwolnić się z materialnego uwikłania. Nikt więc nie może być większym przyjacielem uwarunkowanych dusz niż on. Sadhu jest opanowany, cicho i spokojnie przestrzega zasad Pism Świętych. Słowo sadhu określa osobę, która przestrzega zasad Pism Objawionych, jednocześnie jest Bhaktą Pana. Osoba, która naprawdę przestrzega zasad opisanych w szastrach, musi być wielbicielem Boga, gdyż wszystkie Pisma Święte nakazują nam przestrzegać poleceń osoby Boga. Sadhu jest więc osobą przestrzegającą zasad Pism Świętych i będącą Bhaktą Pana. Wszystkie te cechy występują u Bhakty bardzo wyraźnie. Bhakta rozwija w sobie wszystkie pozytywne cechy półbogów. Zgodnie ze standardem realizacji transcendentalnej, osoba nie będąca Bhaktą, nawet jeśli posiada kwalifikacje akademickie, nie ma żadnych naprawdę dobrych kwalifikacji czy cech. Okay, so sadhu is friendly to everyone, but as we mentioned, those who are offenders he avoids. Więc sadhu jest przyjaźnie nastawiony wobec wszystkich, ale tak jak już to wspomniałem, unika tych, którzy są zazdrośni. Like I heard from Prabhupada's servant at the time, he told how one person had come in Vrindavan to speak to Prabhupada, and of course, Prabhupada was always ready to speak to anybody if they came in a humble way. He would speak to them. Tak jak słyszałem od jednego ówczesnego sługi Śrila Prabhupada, gdy Śrila Prabhupada był we Vrindavan, to przyszła jedna osoba się z nim spotkać. Śrila Prabhupada spotykał się z każdym, kto był tak pokornie nastawiony. So in the course of discussing with this person, the person criticized Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He said that according to Shastra, the guru
is supposed to live with the disciple is supposed to live with the guru for at least 6 months, and that way he can be sure that and similarly the guru is supposed to examine the disciple for 6 months. I w trakcie tej rozmowy ta osoba skrytykowała Shri Bhaktisiddhantę, zarzucając mu to, że według szastr uczeń powinien żyć z guru przez przynajmniej 6 miesięcy, bo w ciągu tego czasu ten uczeń pozna guru i guru pozna ucznia. So Prabhupada didn't like that because his guru was being minimized. I Shri Prabhupadzie bardzo się to nie podobało, że jego guru był krytykowany. So he stopped talking with that person, and the next day that person came again. He wanted to speak more with Srila Prabhupada. Więc przestał rozmawiać z tą osobą i następnego dnia ta osoba znowu przyszła, żeby jeszcze porozmawiać ze Shri Prabhupadem. But Prabhupada told his servant, tell him I don't want to talk to him. I wówczas Shri Prabhupada powiedział swojemu słudze, przekaż mu, że ja nie chcę z nim rozmawiać. So that's something Prabhupada very rarely said. I mean, he was so accommodating. Anybody could come in and talk, but this person, he said, I don't want to talk to him. To było coś bardzo rzadkiego w przypadku Shri Prabhupada w tamtym czasie. Każdy mógł przyjść, porozmawiać ze Shri Prabhupadem, ale jeśli chodzi o tą osobę, to Shri Prabhupada powiedział, że nie chce z tą osobą rozmawiać. But we have to be careful not to offend the devotees. Więc musimy być uważni, by nie znieważać wielbicieli. And here it says they academically qualified, they have actually no good qualification. How is that possible? I tu jest powiedziane, że tak naprawdę one nie mają żadnych dobrych cech, więc jak to jest możliwe? That seems a little fanatic. You're saying only devotees have good qualities, but nobody else has good qualities. To wydaje się takie fanatyczne stwierdzenie, że jedynie baktowie mają dobre cechy i nikt inny nie ma dobrych cech. But the point is that these people may show some good qualities, but it's shifting. Today they're in mode of goodness, tomorrow they're in mode of passion and ignorance, because the whole thing is always moving. Ale chodzi o to, że te osoby są bardzo zmienne. Dzisiaj są w sile dobroci, a jutro w pasji, ignorancji. To nieustannie się zmienia. But a devotee, his nature is to be good because he's doing the greatest good for everybody by preaching. Jednakże wielbiciel jest dobry z samej swojej natury, dlatego że on zainteresowany jest jedynie nauczaniem. Therefore, if we look at a person and say, "Oh, he's a good man. He's helping people," but then if you look 10 lifetimes later, you see that he doesn't have that same quality of goodness. He become passionate or ignorant. Dlatego jeśli spotkamy jakąś osobę, o której możemy powiedzieć, że ona jest dobra, pomaga ludziom, ale gdy przyjrzymy się tej osobie tam przed 10 życiami, to widzimy, że ta osoba jest w pasji, ignorancji i wcale nie jest taka dobra. Therefore, Prabhupada can say only the devotee has good characteristics. Dlatego Prabhupada może powiedzieć, że jedynie wielbiciel ma dobre cechy. Text 22. Maya ananyena bhavena bhaktim kurvanti te dridam matkrite tvakta karmanas bhaktva swagyana sarjana bhavaha. Translation. Such a sadhu engages in staunch devotional service to the Lord without deviation. For the sake of the Lord, he renounces all other connections, such as family, relationship, and friendly acquaintances within the world. Werset 22. Taki sadhu niewzruszenie i z wiarą pełni służbę oddania dla Pana. Dla sprawy Pana porzuca on wszystkie związki tego świata, takie jak więzy z rodziną i przyjaciółmi. So I remember myself, when I first came to Krishna consciousness, I had some friends, and I thought we were good friends, but they saw I was becoming a devotee, they didn't like it. Zanim przyłączyłem się do świadomości Kryszny, miałem jakichś takich przyjaciół, ale gdy przyłączyłem się do świadomości Kryszny, to im się to nie podobało. This was boys and girls. I ci przyjaciele to obejmuje zarówno chłopców, jak i dziewczęta. I had some friends who were female. They didn't like it because they felt that
it would interfere with their relationship with me. Miałem też przyjaciółki, ale nikomu się nie podobało, gdy przyłączyłem się do świadomości Kryszny, bo te osoby się bały, że to zakłóci ich związek ze mną. So that has to be our decision. We want to associate with people who will nourish our devotional creeper. Więc taką powinniśmy podjąć decyzję, żeby przyjmować towarzystwo osób, które będą odżywiać naszą roślinkę służby oddania. Lord Chaitanya stresses on this point. Better to live with alligators than with the non-devotees. Pan Chaitanya podkreśla ten punkt, że lepiej mieszkać z aligatorami niż z niewielbicielami. Okay? Purport. A person in the renounced order of life, a sannyasi, is called a sadhu because he renounces everything: his home, his comfort, his friends, his relatives, his duties to friends and to family. He renounces everything for the sake of the Supreme Personality of Godhead. A sannyasi, generally in the renounced order of life, is generally, but his renunciation will be successful only when his energy is employed in the service of the Lord with great austerity. It is said here, therefore, Bhaktim Kurvanti Ye Dridam, a person who seriously engages in the service of the Lord and is in the renounced order of life is a sadhu. A sadhu is one who has given up all responsibility to society, family, and worldly humanitarianism, simply for the service of the Lord. As soon as he takes his birth in the world, a person has so many responsibilities and obligations to the public, to the demigods, to the great sages, to the general living beings, to the parents, to the family, forefathers, and to many others. When he gives up all such obligations for the sake of the service of the Supreme Lord, he is not punished by such renunciation of obligations. But if for sense gratification a person renounces all such obligations, he is punished by the laws of nature. Objaśnienie. Osoba w wyrzeczonym porządku życia, sannyasin, jest również nazywana sadhu, ponieważ wyrzeka się wszystkiego: domu, wygód, przyjaciół, krewnych, jak również zobowiązań wobec przyjaciół i rodziny. Sannyasin porzuca wszystko dla sprawy najwyższej osoby Boga. Sannyasin jest zazwyczaj w wyrzeczonym porządku życia, ale jego wyrzeczenie przynosi sukces tylko wtedy, gdy, żyjąc w bardzo prosty sposób, wykorzystuje on swoją energię do służenia Panu. Werset ten mówi więc: Bhaktim kurvanti yedridham. Sadhu jest osobą, która poważnie angażuje się w służenie Panu i jest w wyrzeczonym porządku życia. Sadhu jest ktoś, kto dla służenia Panu porzucił wszelkie zobowiązania wobec społeczeństwa, rodziny i materialnego humanitaryzmu. Osoba, która rodzi się w tym świecie, od razu zaciąga dług wobec ludzi, ubogów, wielkich mędrców, ogółu żywych istot, rodziców, przodków itd. Kiedy ktoś porzuca takie zobowiązania w celu służenia najwyższemu Panu, nie czeka go żadna kara. Jeśli jednak porzuca te zobowiązania dla zadowalania zmysłów, prawa natury wymierzają mu karę. The devotee doesn't lose anything. He gives up associating with the false friends, and he gets real friendship within the association of devotees. Wielbiciel nie traci nic. On porzuca towarzystwo fałszywych przyjaciół, ale za to zyskuje towarzystwo wielbicieli. Again, the qualification is we accept everything favorable for our devotional service and we reject everything unfavorable. I kwalifikacją takiej osoby jest to, że ona przyjmuje wszystko sprzyjające służbie oddania, a odrzuca wszystko niesprzyjające. So that principle is applicable at all times and all places. I ta zasada odnosi się we wszystkich miejscach i w każdym czasie. Therefore, we're looking for intelligent people who know what is their real self-interest. Dlatego poszukujemy inteligentnych osób, które wiedzą, co jest ich prawdziwym własnym interesem. Most people don't know who the self is or what it is. A większość osób nawet nie wie, czym jest jaźń. Therefore, we should accept in total whatever we read from Bhagavad Gita, Srila Prabhupada's words. Dlatego powinniśmy całkowicie przyjąć wszystko, co czytamy w Bhagavad Gicie, czy wszystkie słowa Śrila Prabhupada. And this Śrimad Bhagavatam also. I to Śrimad Bhagavatam także.
Where are we? 22 purport? No, we finished the purport now, 23rd verse. 23. Yes. Mach ashraya katam mishta shrinvanti katayanti cha tapanti vividas tapa naitan madgata chetasaha. Translation: engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activity. Werset 23. Nieustannie zajęci słuchaniem i mówieniem o mnie, najwyższej osobie Boga, sadu nie cierpią nieszczęść materialnych, ponieważ ich myśli zawsze wypełnione są moimi rozrywkami i czynami. Report: there are multifarious miseries in material existence, those pertaining to the body and mind, those imposed by other living entities, and those imposed by natural disturbances. But a sadhu is not disturbed by such miserable conditions because his mind is always filled with Krishna consciousness, and thus he does not like to talk about anything but the activities of the Lord. Maharaj Ambarish did not speak of anything but the pastimes of the Lord. Vachamsi Vakunta Gunana Varnane, Bhagavatam 9:4-18. He engaged his words only in glorification of the Supreme Personality of Godhead. Sadhus are always interested in hearing about the activities of the Lord or his devotees. Since they are filled with Krishna consciousness, they are forgetful of material miseries. Ordinary conditioned souls, being forgetful of the activities of the Lord, are always full of anxieties and material tribulations. On the other hand, since the devotees always engage in the topics of the Lord, they are forgetful of the miseries of material existence. Objaśnienie. Materialne istnienie łączy się z różnorodnymi cierpieniami. Jedne pochodzą z ciała i umysłu, drugie narzucane są nam przez inne żywe istoty, a pozostałe wywołane są przez zakłócenia przyrodnicze. Cierpienia te nie są jednak w stanie zakłócić spokoju sadu, ponieważ jego umysł jest zawsze wypełniony świadomością Kryszny. Z tego właśnie powodu nie lubi on mówić o rzeczach niezwiązanych z czynnościami Pana. Maharaja Ambarisha mówił tylko o rozrywkach Pana. Vachamsi Vaikunta Gunanu Varnane. Śrimad Bhagavatam, pieśń 9, rozdział 4, werset 18. Używał on swych słów wyłącznie do wychwalania najwyższej osoby Boga. Sadhu są zawsze zainteresowani słuchaniem o czynach Pana lub Jego wielbicieli. Ponieważ są pełni świadomi Kryszny, zapominają o cierpieniach materialnych. Nie pamiętając o czynach Pana, zwykłe dusze uwarunkowane są zawsze pełne niepokoju i materialnych cierpień. Natomiast wielbiciele zapominają o udrękach egzystencji materialnej, gdyż zawsze zaabsorbowani są słuchaniem i mówieniem o Panu. So it's not so difficult. We're doing it now, and nobody's feeling, oh, this is so hard. No, we just have to sit and hear about the Lord and his devotees, the philosophy coming from the Lord, and then we make progress just by sitting and hearing. To wcale nie jest takie trudne. To jest właśnie to, co robimy teraz. Po prostu absorbujemy się słuchaniem i intonowaniem i przez te czynności automatycznie robimy postęp. But of course, we have to listen attentively and try to assimilate the subject matter, not just, in one ear and out the other. Ale oczywiście musimy słuchać uważnie i próbować wprowadzić te rzeczy w życie. Nie tak, że po prostu wchodzi to jednym uchem, a wychodzi drugim. I saw practically Prabhupada expected us to learn this philosophy. Widziałem to praktycznie, że Prabhupada oczekiwał, żebyśmy nauczyli się tej filozofii. He said, I'm staying up in the middle of the night writing these books for you, for my followers, for my disciples. On powiedział, że ja zarywam noce, pisząc te książki dla was, dla moich uczniów i uczniów. And now we're, how many years later, 50 years later or more, we're appreciating these wonderful words that Prabhupada
took the trouble to put it on paper. A teraz, ile lat już minęło? 50 czy nawet ponad 50 i my nadal doceniamy te wspaniałe słowa, które Ślapopad zapisał na papierze. So again, Kapila Muni is speaking to his mother, Devahuti. Także tutaj Kapila Muni mówi do swojej matki Devahuti. Text 24. Ta ete sarva sadvi sarva sanga virajitaha sangaste svata te partya sanga dosha harahite. Translation, O my mother, virtuous lady, these are the qualifications of a great devotee who are free from all attachment. You must seek attachment to such holy men, for this counteracts the pernicious effects of material attachment. Werset 24. O prawa kobieto, takie są cechy wielkich bhaktów, którzy nie mają żadnych przywiązań. Moja droga matko, musisz przywiązać się do takich świętych ludzi, gdyż jest to lekarstwo na zgubne skutki materialnego przywiązania. We have a natural inclination to hear about wonderful topics. But if we don't come to the point of hearing the scriptural topics, then we're going to hear topics of the world. Mamy naturalne skłonności do słuchania różnych tematów, ale jeśli nie słuchamy tematów dotyczących Pana, wówczas będziemy przyciągani do słuchania tematów materialnego świata. But part of just an avartate, we get a higher taste. Then we can give up this worldly talk. I paramdrishva nivartate, gdy osiągniemy wyższy smak, wówczas będziemy mogli porzucić tą światową rozmowę. I would give the example of the frog is croaking, caw, caw. But the result is he's attracting a snake to swallow him up. Tak jak widzimy, że żaba, która kumka w stawie, to jedynym tego rezultatem jest to, że przyciąga ona węża, który ją pożre. You know, we're being swallowed by the time element. It's devouring us. We only have X amount of minutes left in our life. Także w ten sam sposób my jesteśmy pożerani przez tego węża czasu. Wszyscy mamy określoną ilość czasu w tym świecie. We should use it. Otherwise we remain like cats and dogs. I powinniśmy to wykorzystać, gdyż w przeciwnym razie będziemy niczym koty czy psy. Report. Kapila Muni herein advises his mother Devahuti that if she wants to be free from material attachment, she should increase her attachment for the sadhus or devotees who are completely free from all material attachment. In Bhagavad Gita, 15th chapter, verse 5, it is stated, who is qualified to engage in the kingdom of God? It is stated there, Yamana Moha Jita Sangha Dosha. This refers to one who is completely free from the puffed up condition of material possessiveness. A person may be materially very rich, opulent, or respectable, but if he at all wants to transfer himself to the spiritual kingdom, back home, back to Godhead, then he has to be freed from the puffed up condition of material possessiveness, because that is a false position. Objaśnienie. Kapila Muni mówi tutaj swej matce Devahuti, że jeśli pragnie pozbyć się materialnego przywiązania, musi zwiększyć swe przywiązanie do sadu, czyli bhaktów, zupełnie wolnych od takiego przywiązania. 5. werset 15 rozdziału Bhagavad Gity mówi o tym, kto może wejść do Królestwa Bożego. Jest tam powiedziane Nirmana Mohajita Sangadosha. Sformułowanie to odnosi się do osoby całkowicie wolnej od dumy z posiadanych przez siebie materialnych rzeczy. Można być osobą materialnie bardzo bogatą lub godną szacunku, ale jeśli pragnie powrócić się do domu, do Królestwa Bożego, trzeba uwolnić się od dumy wywołanej materialną zaborczością, gdyż jest to pozycja fałszywa. So this is an important verse. Prabhupada is quoting here, 15:5. Sometimes you're asked to speak from Bhagavad Gita. This is a good verse to speak from. Prabhupada's purport is wonderful. Tutaj Ślapopad odnosi się do 5. wersetu z 15 rozdziału Bhagavad Gity. Czasem, gdy ktoś prosi was o zrobienie wykładu z Bhagavad Gity,
To jest wspaniały werset. Tam Śrila Prabhupada napisał cudowne objaśnienie. We are so fortunate. We don't have to be a great scholar, great intellectual. We just have to hear from the right source and then represent it. And then we become purified and everybody gets benefited from hearing us. Jesteśmy tacy szczęśliwi, że nie musimy być żadnymi uczonymi, naukowcami. Po prostu wystarczy, że tak uważnie słuchamy i gdy powtarzamy to, wówczas sami odnosimy korzyść i ci ludzie, którzy nas słuchają. Prabhupada is cautioning us not to be attached to our possessions. Śrila Prabhupada przestrzega nas, byśmy nie przywiązali się do naszych posiadłości. We come into the world without anything, and we go out of the world without anything. Przychodzimy do tego świata bez niczego i odchodzimy z tego świata bez niczego. Purport, the word moha used here means the false understanding that one is rich or poor. In this material world, the conception that one is very rich or very poor, or any such consciousness in contradiction with material existence is false, because this body itself is false or temporary. A pure soul who is prepared to be freed from this material entanglement must first of all be freed from the association of the three modes of nature. Our consciousness at the present moment is polluted because of association with the three modes of nature. Therefore, Bhagavad Gita, the same principle is stated. It is divided, Vita Sangha dosha. One should be free from the contaminated association of the three modes of material nature. Here also, in Śrimad Bhagavatam, this is confirmed. A pure devotee who is preparing to transfer himself to the spiritual kingdom is also free from the association of the three modes of material nature. We have to seek the association of such devotees. For this reason, we have begun the International Society for Krishna Consciousness. Who's talking? There are many mercantile, scientific, and other associations in human society to develop a particular type of education or consciousness, but there is no association which helps one to get free from the material association. If anyone has reached the stage where he must become freed from material contamination, then he has to seek the association of devotees, wherein Krishna consciousness is exclusively cultured. One can therefore become freed from all material association. Użyte tu słowo moha oznacza fałszywe zrozumienie, że jest się bogatym lub biednym. W świecie materialnym koncepcja bycia bogatym lub biednym lub każdy podobny stan świadomości związany z istnieniem materialnym jest złudzeniem, ponieważ nasze ciało samo w sobie jest złudzeniem, czyli rzeczą przemijającą. Czysta dusza, przygotowana do wyzwolenia z tego materialnego uwikłania, musi przede wszystkim uwolnić się od kontaktu z trzema siłami natury. Nasza obecna świadomość jest zanieczyszczona, ponieważ styka się z trzema siłami natury. Bhagavad Gita podaje więc tą samą zasadę. Vita Sangha dosha. Należy uwolnić się od nieczystego kontaktu z trzema siłami materialnej natury. Potwierdza to tutaj Śrimad Bhagavatam. Czysty bhakta, przygotowujący się do przeniesienia się do Królestwa Duchowego, również jest wolny od takiego kontaktu. Musimy szukać towarzystwa takich bhaktów. Sorry, I need to connect before my phone dies. Czystych bhaktów. Do that before you start the class. Sorry. W tym właśnie celu założyliśmy Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. W społeczeństwie ludzkim istnieje wiele stowarzyszeń handlowych, naukowych itd., które mają na celu rozwijanie określonego rodzaju wykształcenia lub świadomości. Nie ma jednak stowarzyszenia, którego celem byłaby pomoc w wyzwalaniu się z wszelkich związków materialnych. Osoba osiągająca stan, w którym musi uwolnić się od tego materialnego zanieczyszczenia, powinna szukać towarzystwa bhaktów zajmujących się wyłącznie kultywowaniem świadomości Kryszny. W takim towarzystwie można uwolnić się od wszelkich związków z materią.
Oh, can your wife help you, Jonathan? Oh, yes, I asked her for help, but now it's fine. Oh, that's okay. Yes. So this is Prabhupada is quoting how we have to be free from the modes of material nature. That's dealt with very scientifically in the 14th chapter of the Bhagavad Gita. Także to jest bardzo naukowo wyjaśnione przez Śrila Prabhupada w 14 rozdziale Bhagavad Gity. And the instruction is very clear. Mam choyavyam vichadena bhakti yogena sevate sagunan samiti tatan brahma bhuya kalpate. That's it. 1426, I believe. Somebody can check that. So there it's described how we can transcend the modes of material nature and come to the level of Brahman. Więc ten werset Brahma Bhuta Prasanatma, prawdopodobnie to jest 14:26, może ktoś sprawdzić. Tam Krishna mówi, jak można przekroczyć 3 siły natury materialnej i wznieść się na płaszczyznę Brahmana. Somebody found that verse? Czy ktoś już znalazł ten werset? Yes, Guru Maharaj, it's 14:26. Tak, to jest So 14:26. read it first. To przeczytaj. In Russian? Yeah, that's right. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. Then you can also read it in English. And Shivananda can read in Polish. Kto całkowicie angażuje się w służbę oddania, to nie upada w żadnych okolicznościach, ten od razu przekracza guny natury i wznosi się na płaszczyznę Brahmana. This is a very important verse because Krishna is telling you that you can transcend these modes of material nature. Go ahead, read it in English. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Jai. Okay, any questions? Więc czy są jakieś pytania? Rukmini likes that. Rukmini też się podoba. Okay, another paragraph. Dobra. Because a devotee is free from all contaminated material association, he is not affected by the miseries of material existence. Even though he appears to be in the material world, he is not affected by the miseries of the material world. How is it possible? There is a very good example in the activities of the cat. The cat carries her kittens in her mouth, and when she kills a rat, she also carries the booty in her mouth. Thus, both are carried in the mouth of the cat, but they are different conditions. The kitten feels comforted in the mouth of the mother, whereas when the rat is carried in the mouth of the cat, the rat feels the blows of death. Similarly, those who are sadhava or devotees engaged in Krishna consciousness in the transcendental service of the Lord do not feel the contamination of material miseries, whereas those who are not devotees in Krishna consciousness actually feel the miseries of material nature or material existence. One should therefore give up the association of materialistic persons and seek the association of persons engaged in Krishna consciousness. And by such association, he will benefit in spiritual advancement. By their words and instructions, he will be able to cut off his attachment to material existence. Ze względu na to, że bhakta jest wolny od wszelkich nieczystych związków z materią, cierpienia materialnej egzystencji nie mają na niego wpływu, mimo iż pozornie znajduje się on w świecie materialnym. Niedola tego świata nie oddziaływuje na niego. Jak jest to możliwe? Dobrego przykładu dostarczy nam tu użycie kotów. Kotka nosi swoje małe w pysku, a kiedy zabija szczura, niesie go w ten sam sposób. Tak więc i szczur, i mały kotek podróżują w pyszczku kotki, ale ich położenie nie jest takie samo. Kotkowi jest wygodnie w pyszczku matki, podczas gdy szczur czuje uścisk śmierci. Osoby będące sadhava, czyli bhaktowie, zajęci świadomością Kryszny w transcendentalnej służbie dla Pana, nie czują więc zanieczyszczenia materialnej niedoli, podczas gdy osoby nie będące bhaktami rzeczywiście cierpią. Należy więc porzucić towarzystwo materialistów
i szukać kontaktu z osobami zaangażowanymi w świadomość Kryszny, gdyż postępowanie takie jest korzystne dla postępu duchowego. Słowa i wskazówki bhaktów umożliwiają nam powrócenie przywiązania do egzystencji materialnej. Okay? So simple for the simple. We have to become Krishna conscious. It's not difficult. Jest to proste dla prostych. Po prostu musimy stać się świadomi Kryszny. Nie jest to niczym trudnym. We can see everything is somehow related to Krishna. Powinniśmy widzieć, że wszystko w ten czy inny sposób powiązane jest z Kryszną. It's like I'm sitting in my room here, I'm looking out the window, the sun is shining. So I can remember Krishna. Krishna says, I am the light of the sun. Tak jak ja tu siedzę w swoim pokoju i za oknem świeci słońce, więc mogę pamiętać o Krysznie, który mówi, jestem światłem słońca. I'm drinking a little water. Krishna says, I'm the taste of water. Piję wodę i Kryszna mówi, ja jestem smakiem wody. So in this way, gradually we become more and more Krishna conscious by the mercy of Srila Prabhupada. Także w ten sposób możemy kroczek po kroczku stawać się bardziej świadomymi Kryszny dzięki łasce Śrila Prabhupada. This was his goal, International Society for Krishna Consciousness. He wants everybody to be Krishna conscious. To było jego celem, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. Chciałbyśmy byli świadomi Kryszny. Therefore, most of we see the bogus gurus and sadhus, bogus sadhus, they make their society in their name. Chinmayananda Mission, Radha Krishna Mission, Ramakrishna, whatever. They don't put God in the center, they put their own self in the center. Ale widzimy, że ci wszyscy inni jogini, którzy otwierają jakieś towarzystwa, to oni nazywają je swoim imieniem. Także oni nie umieszczają Kryszny w centrum, tylko sami siebie sytuują w centrum. So Prabhupada wanted to keep Krishna in the center. Ale Śrila Prabhupada chciał umieścić Krysznę w centrum. But he also knew that he was a pure devotee, so that if people thought of him, then they would naturally think of Krishna. Ale wiedział, że ponieważ jest czystym wielbicielem, to gdy ludzie będą myśleć o nim, to naturalnie będą myśleć o Krysznie. Therefore we sing every day, Shakshadhari. The pure devotee like Srila Prabhupada, he's as good as Krishna, because he is fully representing Krishna. Dlatego codziennie śpiewamy Shakshadhari, że czysty wielbiciel jest tak samo dobry jak Kryszna, gdyż on w pełni reprezentuje Krysznę. Okay, we'll stop here. Any questions or comments? Dobrze, to skończymy tu. Czy są jakieś pytania bądź komentarze? Hare Krishna. Okay. Go ahead, Anuradha. We have, honestly speaking, a lot of questions today, but I will ask at least a few of them. Vilasa Manjari is asking, could you please tell Guru Maharaj then, while chanting, should we just listen attentively, or should we contemplate on the point that holy name is not different from Krishna himself? Jest bardzo dużo pytań, ale zadam kilka. Jedno to dotyczy tego intonowania Hare Krishna. Czy w trakcie mantrowania powinniśmy skoncentrować się na słuchaniu, czy po prostu myśleć o tym, że to święte imię nie jest różne od Kryszny? No, that's a good, if we're thinking how this name is not different than Krishna, that will increase our, you can say our hearing. So that Prabhupada wanted us to be hearing the name of the Lord. Jeśli myślimy o tym, jak to święte imię nie jest różne od Kryszny, wówczas to pomaga nam w dobrym słuchaniu tego świętego imienia. A Śrila Prabhupada chciał tego, żebyśmy słuchali. So that's okay if you're thinking how Krishna's name is not different from him. Także to jest w porządku, jeśli myślisz o tym, jak imię Kryszny nie jest różne od niego. But you should hear it very attentively. Ale powinno się słuchać bardzo uważnie. Right, I tell the story how Prabhupada criticized me for not being attentively hearing. Ja już opowiadałem tą historię, jak Śrila Prabhupada skrytykował mnie za to, że nie słuchałem uważnie. I was chanting and he stopped and he said, you listen when you chant? Ja intonowałem i Śrila Prabhupada tak zatrzymał i zapytał, czy słuchasz, gdy intonujesz? So I was defensive and I was thinking in my mind, of course I listen, otherwise why am I doing it? I ja tak popadłem w nastrój obronny i pomyślałem, że tak, oczywiście, że słucham. W przeciwnym razie, dlaczego bym to robił?
But Prabhupada read my mind. He said, I know you listen, but you have to listen very carefully because this chanting is the whole essence of our philosophy. Ale Szlatopat był w stanie odczytać moje myśli i powiedział, wiem, że słuchasz, ale gdy intonujemy, musimy słuchać bardzo, bardzo uważnie, gdyż to intonowanie jest całą esencją naszej filozofii. Prabhupada ki. Jai. Anyone else? Proszę jeszcze? Next question is that Guru Maharaj, when you are seen in bhajan, Ohe Vaishnava Thakura, of whom you are thinking? A drugie pytanie jest, Guru Maharaj, gdy śpiewasz tą pieśń Ohe Vaishnava Thakura, to o kim myślisz? We're thinking of Srila Prabhupada, but then we can also think of the Parampara. We can think of Bhaktisiddhanta. We can think of Gokashodas Babaji. We can think of Bhaktivinoda Thakur. But first we should think about our Guru. Myślimy o Śla Prabhupadzie, ale oczywiście możemy myśleć też o całej paramparze, Śla Bhaktisiddhanta Saraswatim Thakurze, Golakishorze Dasie Babajim, Bhaktivinodzie Thakurze, ale oczywiście przede wszystkim powinniśmy myśleć o naszym guru. Okay, somebody else had some question, Anuradha. What about, was it Upendra? A ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Upendra? No? Yeah. I thought somebody. Myślałem, że ktoś Okay. pytał. Okay, next question. Anuradha. Dobrze, następne pytanie, Anuradha. Yes, next question also from Vilasa Manjari. She is asking, does it right or does it right that the more we practice, the more effort we need to put in our devotional service? To także pytanie Vilasa Manjari Mataji i dotyczy tego, czy prawdą jest, że im dłużej praktykujemy, tym więcej wysiłku musimy wkładać w nasze praktyki. No, not exactly, because the more we chant, the more we'll like to chant, and it won't be a big effort to do it. It'll be something that we spontaneously feel the urge to do. Niekoniecznie, dlatego że im więcej intonujemy, tym większą atrakcję czujemy do tego, także tym bardziej chcemy to robić. It's like Rupa Goswami praying for millions of ears so he can hear these two syllables, and millions of tongues to vibrate these two syllables, Krishna. Tak jak Rupa Goswami modlił się o miliony uszu, żeby móc więcej słuchać tych świętych imion, i miliony języków, żeby móc więcej intonować te dwie sylaby Krishna. So we don't have too much time, so let's stop now and practice this chanting. Także ponieważ nie mamy już dużo czasu, to tutaj poprzestańmy na tym i praktykujmy to intonowanie. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Ram, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama, Hare Krishna Rama, Rama Krishna Rama, Hare Hare Rama Krishna Rama Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Rama Hare Hare Rama Rama, Rama Hare Rama Rama, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare. Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Hare Rama Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama. Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Rama Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Rama Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Dziękuję bardzo. Dziękuję za towarzystwo, Hare Krishna. Dziękujemy Ci bardzo, Tak, zakończę. Hare Krishna.